Długo myślałem nad tym, czy powinienem zrobić tą recenzję ze spoilerami, czy bez, i doszedłem do wniosku, że w sumie, aby omówić ten film ze szczegółami, nie muszę dawać dużych spoilerów do recenzji. Tak więc jeśli ktoś nie widział jeszcze filmu, to w sumie może obejrzeć tę recenzję. Jedyne spoilery, o których będę mówił, to te z trailerów. Jurassic World Dominion to trzeci film z trylogii Jurassic World oraz szósty film z serii Park Jurajski. Jest to film, który z zamysłu miał być epickim zakończeniem, był nawet tak reklamowany. Na ten film oczywiście czekała cała masa osób. Byłem jedną z nich. Chociaż oczywiście jacyś debile wrzucali fragmenty filmu z miniaturkami, które bardzo dużo spoilerują na YouTube i wszędzie pisali spoilery, nawet zanim jeszcze film miał swoją premierę, aby popsuć innym film, na który czekali bardzo długo. Życzę takim ludziom tylko jednego. Ale to teraz i tak już nieistotne. Pozostaje pytanie, czy film wyszedł dobrze, czy nie. Zanim zacznę omawiać sam film, omówię jeszcze prolog, który został wrzucony na YouTube jakiś czas przed wydaniem filmu. Dzieje się on w przeszłości, co ma bardzo duży sens dla franczyzy, w której pojawiają się dinozaury, i pokazuje on różne fajne sceny właśnie z dinozaurami w roli głównej. Pokazuje również przeszłość Rexy. Jest on świetny i naprawdę polecam go obejrzeć. I mimo iż nie pojawia się w filmie, to wciąż jest kanoniczny. Szczerze, gdyby się pojawił w filmie, to wtedy to by było trochę słabe, bo wtedy pierwsze kilka minut filmu byłyby mieszanką różnych scen i wtedy byłoby wszystko naraz, co byłoby trochę przytłaczające i byłoby zamieszanie. Wtedy również film by się trochę za długo zaczynał. Dobrze, że prolog został wydany jako osobny, krótki film. Co prawda ludzie narzekają, że dinozaury przedstawione w prologu nie żyły w tym samym miejscu, przez co nigdy by się nie spotkały i dlatego prolog nie jest dokładny naukowo, ale to franczyza science fiction. Gdyby wszystko było tu dokładne, to byłoby nudno. Gdyby ta franczyza miała być naukowo dokładna, to dinozaury już w pierwszym filmie miałyby pióra. A nie, przepraszam, wtedy ta franczyza by nie istniała, bo klonowanie dinozaurów jest niemożliwe. Przypominam, Park Jurajski dzieje się w alternatywnej rzeczywistości, gdzie nie wszystko jest takie jak w prawdziwym życiu. W tej franczyzie te dinozaury bez problemu mogłyby żyć w tym samym miejscu, bo w filmie nie wszystko musi być dokładne. To nie są filmy dokumentalne. Również warto wspomnieć, że została stworzona strona internetowa oraz zostały wydane fajne, krótkie filmy, a w sumie bardziej klipy, które miały promować film. Ta franczyza oraz Monsterverse mają ze sobą coraz więcej podobieństw i to w sumie dobrze, bo obie te franczyzy to nieironicznie jedne z najlepszych franczyz, które widziałem. Teraz już przejdźmy do omawiania właściwego filmu. Ta recenzja będzie obiektywna, czyli nie będę w niej przedstawiał swoich opinii, tylko fakty. Kilka moich opinii też się pojawi, ale wtedy będę zaznaczał, że jest to tylko opinia. Już sam trailer z głosem Johna Hammonda to było po prostu czyste złoto. I pierwszy trailer akurat na szczęście nie spoilerował za dużo. Tylko pierwszy, bo innych na wszelki wypadek nie oglądałem. Ale potem, już po obejrzeniu filmu je obejrzałem, również obejrzałem kilka spotów telewizyjnych i no niestety one akurat spoilerowały za dużo. W sumie nie wiem, po co w ogóle robić spoty i pokazywać nowe sceny, które spoilerują film. W spotach powinny być uwzględnione tylko i wyłącznie fragmenty trailerów, w których też nie powinno być spoilerów. No i niestety one spoilerowały za dużo. Ale niestety tak jest zawsze. Duże studia nie rozumieją, że wpychanie najfajniejszych scen do trailerów nie buduje hype'u, tylko szkodzi filmowi. W każdym razie, ten film jest inny niż każdy się spodziewał. Ale w pozytywnym sensie. Po trailerach można by wywnioskować, że ten film będzie o ludziach, którzy uczą się koegzystencji z dinozaurami, które są krwiożerczymi potworami niszczącymi ekosystem. Trailery sugerowały, że to będzie film, który potwierdzi teorię hejterów, że dinozaury to tylko maszyny do zabijania. Jednak nie dość, że film nie jest o tym, to jeszcze jest to gigantyczny środkowy palec do hejterów, którzy uważają, że dinozaury to potwory. To jest inny, jeszcze lepszy film niż to, co sugerowały trailery. Dinozaury już zaadaptowały się do otoczenia w Battle at Big Rock i to się tu nie zmienia. To nie jest zrobione na siłę tak, że teraz nagle dinozaury przestały koegzystować z ludźmi. Nie, na szczęście tego nie zrobili. Dinozaury koegzystują z ludźmi w tym filmie. Mało tego. Jedyne sceny, w których one zabijają ludzi, to są sceny, w których zostały przez ludzi zabrane ze swojego naturalnego środowiska w obce miejsce. A kiedy ludzie tak robią, w sumie wtedy sami się proszą o to, aby dinozaury ich zabiły. W tym filmie wszystkie śmierci to znowu wina ludzi. Zresztą jak cały chaos w tej franczyzie. To zawsze wszystko jest winą ludzi. Ogólnie fajnie, że wątek koegzystencji ludzi i dinozaurów jest poruszony nieco mniej w tym filmie. Głównym wątkiem jest pokazanie innych niebezpieczeństw inżynierii genetycznej niż tylko dinozaury zjadające ludzi. I to jest świetne i odświeżające. Ta franczyza nigdy nie była o dinozaurach. Była o ludziach, których arogancja i chęć bawienia się w Boga prowadzi do katastrofy. A dinozaury były tylko ciekawym sposobem na pokazanie tego. Tutaj głównym wątkiem jest właśnie chaos. Coś, o czym ta franczyza była od zawsze. Nawet książki Michaela Crichtona były właśnie o tym. Chociaż również tym razem mamy pokazane korzyści inżynierii genetycznej. Jestem pewny, że niektórzy będą się czepiać, że w tym filmie jest za mało dinozaurów, albo że sceny z nimi są za krótkie, ale oni nie rozumieją tego, że to nie jest film o walkach i dinozaurach zjadających ludzi, chociaż
dosłownie widziałem jedną osobę, która się o to czepia, że w tym filmie mało osób zostało zjedzonych. Tacy ludzie chyba nie rozumieją, o czym jest ta franczyza. Ale wracając, ten film nie jest o dinozaurach zabijających i zjadających ludzi, tylko tutaj, zresztą jak w każdym innym filmie z serii, dinozaury są przedstawione jako zwierzęta. Również każdy dinozaur w tym filmie ma sens. Bałem się, że będą chcieli wprowadzić te wszystkie dinozaury na zasadzie mamy listę dinozaurów, które chcemy zobaczyć w filmie i na siłę je tam wepchniemy. Jednak na szczęście tak nie zrobili. Dinozaury są wprowadzone w gładki i naturalny sposób oraz pasują do fabuły i są jej integralną częścią. Tak samo z ludzkimi postaciami. Jestem przekonany, że hejterzy będą się czepiać tego, że nowe dinozaury w tym filmie wzięły się znikąd oraz to, jak dinozaury znalazły się nagle na całym świecie, nie jest wyjaśnione, ale to jest wyjaśnione dosłownie w pierwszych 5-10 minutach filmu. Szczerze, dinozaury w Dominion to najlepsze dinozaury z całej serii. Ich designy wyglądają cudownie, mają ciekawe umiejętności, dźwięki, które wydają, są kozackie, szczególnie dźwięki Giganotozaura, no i są po prostu najciekawsze. Mamy tutaj na przykład pokazanie tego, że dinozaury nie muszą być złoczyńcami takimi jak Indominus Rex albo Indoraptor. Czasami mogą być po prostu terytorialne. Również fajne jest to, że pokazali, że roślinożerne zwierzęta też mogą być niebezpieczne, szczególnie jeśli są ranne. Automatycznie dinozaury w tym filmie są w stanie stać się ulubionymi zwierzętami w całej serii. Chociaż poza dinozaurami pojawia się również kilka innych ciekawych stworzeń. I tak całkiem szczerze lubię to, że w większości filmów pojawia się nowy drapieżnik alfa, większy i silniejszy od T-Rexa oraz nowa wersja Raptora. CGI standardowo wygląda bardzo dobrze, efekty praktyczne też. I prawda, w tym filmie jest mniej efektów praktycznych i więcej CGI, ale tak jest w każdym filmie z serii. Tak było nawet w pierwszym Parku Jurajskim. Zdajecie sobie sprawę, że nawet większość scen z Rexy w pierwszym filmie to CGI, prawda? Ludzkie postaci są takie jak dawniej, żadna nie ma nagle zmienionego charakteru oraz stroje postaci są tutaj po prostu kozackie. W filmie pojawia się jeden plot twist dotyczący Maisie i jest to plot twist zrobiony w dobry sposób. Jest niespodziewany, ale przy okazji niczego nie retkonuje. Może na początku być trochę trudny do zrozumienia, ale jeśli ktoś wie mniej więcej jak działa klonowanie, to ten plot twist staje się jasny. I jestem pewny, że hejterzy będą się czepiać tego plot twistu. Najpewniej dlatego, że nie znają się na genetyce. No i dlatego, że znacie ich, to hejterzy, którzy czepiają się o wszystko i niczego się nie uczą. Technologia w czwartym sezonie Camp Cretaceous jest taka zła, o nie. Biorąc pod uwagę, że te same osoby, które będą się tego czepiać, to zdegenerowane, hejterskie, robiące to tylko dla wyświetleń, ignorujące fakty, 5 hours later. trepy, którym zgnił mózg do tego stopnia, że chcą hybryd dinozaurów i ludzi, zadają się tylko i wyłącznie z innymi tego typu trepami, robią bezmyślne ranty na filmy, a potem je usuwają, jak frajerskie przegrywy i tchórze, którymi są, a dodatkowo blokują ludzi, którzy to zauważą, to ich zdanie się nie liczy. Ewentualnie mogą to być też po prostu dosłownie dzieci, które robią to, bo myślą, że są fajne. Nie są. A i zauważcie, że większość rantów, których nie chciało mi się oglądać, bo i tak każdy jest taki sam, każdy mówi tam to samo i czepia się o wszystko, jest wrzucana w dniu premiery. Takie ranty są robione na szybko i wrzucane w dniu premiery, żeby tylko były wyświetlenia. Oczywiście pamiętajcie, że jeśli ktoś robi film przez dłuższy czas, ale jest to rant, to również nie znaczy, że jest to dobry film. Bo ranty to dosłownie bezmyślny hejt. Jestem oczywiście za wolnością słowa, ale tacy ludzie akurat nie powinni go mieć, bo po prostu bezczelnie kłamią i wprowadzają innych w błąd. W sumie nie muszę się specjalnie rozgadywać na temat tego, co mówią hejterzy, no bo już z poprzednich moich recenzji wiecie, że oni czepiają się dosłownie wszystkiego. I ogólnie towarzyszą im wszystkie najgorsze cechy, o których możecie pomyśleć. Moja najlepsza rada jest taka, żeby ich po prostu ignorować, bo to nie są zdrowi, logicznie myślący ludzie. Im zależy tylko na atencji, a coś takiego to już zakrawa o chorobę psychiczną. Albo gigantyczne ego. Żadna logicznie myśląca osoba nie będzie brała takich ludzi na poważnie. Hejterzy żyją przeszłością i gloryfikują pierwszy film tylko dlatego, że kojarzy im się z dobrymi czasami, tym, że oglądali go w dzieciństwie i tak dalej. A inne filmy odrzucają tylko dlatego, że są inne niż pierwszy film. Jednak czasem trzeba odrzucić nostalgię i pozwolić samemu sobie ewoluować. I przy okazji zobaczyć, jak ewoluowała ta franczyza. Zamiast nienawidzić, lepiej jest docenić. Wracając, w Dominion znajdują się fajne nawiązania do poprzednich filmów, w tym nawiązania muzyczne, a nawet kontynuacja wątków z Fallen Kingdom. I wow, przez to ten film naprawdę wydaje się bezpośrednim sequelem, którym jest. Ogólnie trylogia Jurassic World wydaje się bardziej spójna niż trylogia Jurassic Park. Głównie dlatego, że jest więcej nawiązań do poprzednich filmów oraz dlatego, że mamy tych samych głównych bohaterów. W trylogii JP główni bohaterowie się zmieniali. Również fajnie, że Dominion wyjaśnia rzeczy, o które ludzie się czepiali jeszcze zanim film został wydany. A nawet wyjaśnia rzeczy z poprzednich filmów. Znając hejterów, pewnie będą się teraz czepiać tego, że w filmie wyjaśnili rzeczy, o które hejterzy wcześniej się czepiali. Przy okazji,
W filmie i w prologu pojawiły się sceny, które chciałem zobaczyć od lat. I takich scen jest kilka. Po tym jak Fallen Kingdom zostało wydane w 2018 roku, miałem kilka pomysłów na to, co powinno znaleźć się w następnym filmie i większość z tych rzeczy znalazła się w filmie. Ten film to ogólnie spełnienie marzeń dla fanów tej serii, ale dla mnie to jest jeszcze większe spełnienie marzeń. To niesamowite, że sceny, które chciałem zobaczyć, znalazły się w filmie. Ktoś pomyślał podobnie do mnie i dodał takie sceny. To jest po prostu niesamowite. Ogólnie ten film określiłbym jednym prostym słowem. Perfekcja. Ten film jest tym, czym ta franczyza od początku była. Ucieleśnieniem chaosu i pokazaniem tego, jak inżynieria genetyczna jest niebezpieczna w rękach człowieka. Jeśli w tym filmie i w tej franczyzie widzisz tylko walki dinozaurów, a dinozaury widzisz jako potwory zjadające ludzi, to ta franczyza nie jest dla ciebie. Idź obejrzeć Primeval albo Jurassic Fight Club albo inny szajs. Ten film to coś, czego ta franczyza i każdy jej fan potrzebował. Jeśli oglądasz ten film bez myślenia, co znaczy, że jesteś idiotą, to oczywiście, że fabuła wyda ci się denna, bo filmów się tak nie ogląda. Jeśli oglądasz filmy bez myślenia, to pewnie na co dzień też masz wyłączony mózg. Film jest inny niż pozostałe, ale to dobrze, bo kiedy robisz franczyzę o dinozaurach, to w końcu musisz zrobić coś nowego i oryginalnego. A jeśli chodzi o finałową walkę, to ludzie się czepiają, że nic tam nie widać. Serio polecam szkła kontaktowe. Jeśli nic tam nie widzicie, to musicie mieć bardzo poważną wadę wzroku. A poza tym polecam również zrozumieć, że ten film był robiony dla fabuły, a nie dla walk. Jak już mówimy o fabule, to w tym filmie jest ona prosta, ale jednocześnie rozbudowana. Na dobrą sprawę w tym filmie nie ma się czego przyczepić. Jest to luźny film, fajny, krótki na temat, przyjemnie się go ogląda, ale jednocześnie jest ważny, rewolucyjny dla franczyzy i złożony. Swoją drogą śmieszne, że ludzie, którzy mówią, że ten film nie jest złożony, również czepiają się o to, że jest w nim za mało walk. Oczywiście film już jest kryminalnie niedoceniany, bo wszyscy robią ranty tylko i wyłącznie dla atencji. Również oczywiście w tym filmie mamy sceny, które są hołdem i nawiązaniem do pierwszego filmu, ale nie są one zrobione jako podróbka, tylko jako fajne nawiązanie. Jurassic World Dominion to taki wielki, ostateczny crossover i zakończenie, które każdy chciał zobaczyć. Szczerze, od razu po wyjściu z kina wiedziałem, jaką ocenę dam temu filmowi. Wiedziałem, że dam temu filmowi 9 na 10 albo 9,5 na 10. Jednak potem zastanowiłem się, pozbierałem myśli i stwierdzam, że ten film zasługuje na ocenę 10 na 10. Pewnie pamiętacie, jak mówiłem, że Fallen Kingdom jest tak dobre jak oryginalny film. Jednak Jurassic World Dominion przebił nawet oryginalny film. Szczerze, nie podejrzewałem, że tak się stanie, ale jednak ten film jest najlepszym filmem z serii. I od razu mówię, to, że w tym filmie pojawiły się sceny, które chciałem zobaczyć, to nie jest istotne i to nie wpłynęło na moją recenzję. Nawet pomijając to, że takie sceny się pojawiły, to i tak jest mój ulubiony film, ponieważ jest po prostu najlepszy z serii. Jest na dobrą sprawę idealnie napisany. To jest dokładnie ten kierunek, w którym ta franczyza powinna pójść. I pewnie znajdą się komentarze, w których ludzie będą nazywać mnie fanboyem tej serii, ale nie jestem fanboyem. Mówię to po prostu jako prawdziwy fan serii. Jurassic World Dominion pokazało, kto jest prawdziwym fanem serii, jak kto nie. Zresztą tak jak każdy sequel oryginalnego filmu. Ten film jest trochę jak Godzilla vs. Kong. Był pisany, storyboardowany i ulepszany przez lata, aż ostatecznie wyszedł perfekcyjnie. Podsumowując, Dominion dostaje ode mnie ocenę 10 na 10. Teraz jeszcze powiem kilka słów o tym, jak według mnie powinna wyglądać przyszłość serii. Szczerze uważam, że to powinien być ostatni film z serii. Ten film to satysfakcjonujące zakończenie, a poza tym w tej franczyzie już jest wszystko. Dinozaury koegzystują razem z ludźmi, a o tym zawsze była ta franczyza. Już nic więcej nie da się zrobić. Jedyne co przychodzi do głowy to hybrydy dinozaurów i ludzi. Nie, zdecydowanie nie. Dinozaury w kosmosie, co by nie pasowało do tej franczyzy. Albo ewentualnie jakiś pomysł na siłę, na przykład wielka wojna ludzi używających zmilitaryzowanych dinozaurów do złych celów oraz ludzi, którzy chcą koegzystować z dinozaurami. Ale szczerze to by było trochę naciągane i na siłę. Ten film to idealne zakończenie. I wiem, że pewnie będziecie pisać, że nowa trylogia jest już potwierdzona, jednak to nieprawda. Na razie żaden film nie jest zaplanowany. Nie jest wykluczone, że kiedyś powstanie więcej filmów, ale na razie żaden nie jest zaplanowany. Jedyne co Frank Marshall powiedział to, że Dominion będzie początkiem nowej ery, w której ludzie będą musieli przyzwyczaić się do dinozaurów żyjących razem z nimi na świecie. Jednak po pierwsze, to może znaczyć wszystko, niekoniecznie to, że kolejne filmy zostaną wydane, a po drugie, to się już wydarzyło w tym filmie. Ludzie już się do nich przyzwyczaili. Dosłownie powiedział, że będą teraz siedzieć i czekać na to, co przyniesie przyszłość. Jednak sam fakt, że może kiedyś być więcej filmów,
nie znaczy, że pierwszy film już jest zapowiedziany i zaplanowany. Tym bardziej cała trylogia. Mówienie, że już zapowiedzieli następną trylogię jest mocno naciągane. To trochę tak jak z nowym filmem Monsterverse Son of Kong. Reżyser powiedział, że to tylko jeden z pomysłów, które mieli. Teraz z tego co wiem to jest tylko tytuł roboczy nadchodzącego filmu. Jednak ludzie od razu pomyśleli, że faktycznie w nowym filmie pojawi się syn Konga. W jakiś sposób. Nie. Owszem, to nie jest wykluczone, ale nie jest też potwierdzone. Również Colin Trevorrow, który był super fanem i zdecydowanie najlepszym reżyserem w serii, który wyreżyserował aż 2 świetne filmy, powiedział, że nie będzie już reżyserować następnych filmów, nawet gdyby powstały. A bez niego to nie będzie to samo. Również wielu aktorów już nie wróci. W recenzji muszę być szczery, nie mogę was okłamywać. Chciałbym, aby to był ostatni film. Recenzje powinny być przede wszystkim oparte na szczerości, czego 90% w cudzysłowie krytyków nie rozumie. Jak dla mnie najlepiej by było, gdyby zrobili serial live action, który pokazałby świat, w którym żyją ludzie i dinozaury. Znalazłoby się w nim więcej takich luźnych scen, dostalibyśmy rozwinięcie niektórych wątków z Dominion i na przykład wprowadzenie nowych, jak roślinożerne dinozaury wykorzystywane do transportu. I dodatkowo na przykład niektóre odcinki można by zrobić bardziej jak serial dokumentalny. Po prostu pokazać codzienne życie dinozaurów w obecnym świecie. Na przykład pierwszy odcinek albo kilka pierwszych odcinków, zależnie jak długie by je zrobili, mógłby być prequelem i pokazywać naprawdę pierwsze początki pierwszego parku oraz przyjaźń Hammonda oraz Lockwooda, a pozostałe odcinki byłyby po prostu sequelem Dominion. Moglibyśmy dostać więcej mozazaura, Quetzalcoatla oraz więcej Atrociraptorów. I więcej scen na Malcie. Aha, i taki serial powinien mieć 1 sezon. Właśnie według mnie coś takiego powinno się wydarzyć. Nie powinniśmy dostać już więcej filmów, a zamiast tego serial aktorski. I ewentualnie więcej krótkich filmów. Również oczywiście przed nami jeszcze ostatni sezon Camp Cretaceous, który domknie wszystkie wątki fabularne, chociaż mam wrażenie, że to może nie być do końca ostatni sezon. Znaczy, jest potwierdzone, że będzie to ostatni sezon Camp Cretaceous, ale mogą ewentualnie wydać nowy serial z nową nazwą, ale z tymi samymi postaciami, tylko nieco starszymi. To byłoby fajne, gdyby na przykład ten serial miał miejsce pomiędzy Fallen Kingdom a Dominion. Coś takiego byłoby fajne i myślę, że jest szansa, że coś takiego zrobią. Jurassic World Dominion to film, który dużo zarobił. Ogólnie ta legendarna franczyza to przy okazji żyła złota, więc pewnie dlatego będą chcieli zrobić więcej filmów, ale według mnie nowa trylogia jest już po prostu niepotrzebna. A wręcz przeciwnie, mogłaby zaszkodzić tej franczyzie. Mogłaby być mało oryginalna i robiona na siłę. Lepiej jest zostawić tą franczyzę z takim perfekcyjnym zakończeniem. Mam nadzieję, że zrobią to co słuszne zamiast tego co łatwe. Z mojej strony to na tyle. Dodson, we've got Dodson here!